Na przykład Joanna napisała taki komentarz, co brać na pasożyty profilaktycznie. To jest pytanie, które nieraz pada i to jest pytanie, no dziękuję Joannie, że go zadała, ale pokazuje, że może nie do końca jesteśmy świadomi, czym tak naprawdę jest profilaktyka, czym jest leczenie. Bo mówiąc o profilaktyce pasożytów, to nie znaczy, że musimy stosować leki lub zioła o działaniu antypasożytniczym. To jest coś zupełnie innego, ale istnieje takie pojęcie, chociaż ono nie istnieje w medycynie akademickiej. Lekarz by wyśmiał, jeżeli by ktoś powiedział, że chce profilaktycznie zadbać o to, by nie było pasożytów. Może odrobaczanie profilaktyczne to rzeczywiście niewłaściwe byłoby stwierdzenie, natomiast co to znaczy profilaktyka? Przede wszystkim to jest higiena. Jasna sprawa, jak myjemy ręce, no to mniej jest niebezpieczeństwa, że jakieś jaja pasożytów trafią do jamy ustnej. Natomiast właściwa praca układu pokarmowego, kiedy my dbamy o to, żeby nasz żołądek miał odpowiednią ilość kwasów solnych, kwasu solnego, to znaczy, że dbamy tak naprawdę, żeby nie zachorować na pasożyty, bo kwas solny oprócz tego, że pomaga nam trawić pokarmy, że pełni też dodatkowe różne funkcje w tym procesie, perystaltyki, jakby skurczy jelitowych, zamykania zwieraczy, ogromną rolę odgrywa oprócz samego trawienia, to jeszcze kwas żołądkowy niszczy jaja pasożytów. I dlatego dbając o zdrowie żołądka, my tak naprawdę zajmujemy się profilaktyką. To samo dotyczy pęcherzyka żółciowego, bo część pasożytów jednak może się przedostać tak samo jak bakterii, bo są takie bakterie, które są bardzo odporne na kwasy żołądkowe i one sobie z tego naszego żołądka przedostaną się do dwunastnicy, a w dwunastnicy, jeżeli dobrze pracuje pęcherzyk żółciowy, to trafiają w środowisko bardzo zasadowe. I najczęściej bakterie albo są odporne na kwasy, albo są odporne na zasadowe środowisko. I tam po prostu też będą zniszczone. I jeżeli nieprawidłowo pracuje pęcherzyk żółciowy, no to bardzo często ta bariera po prostu nie jest szczelna, można tak powiedzieć, i pasożyty mogą się przedostać. I jelita. Jeżeli chodzi o jelita, o co powinniśmy zadbać, mówiąc o profilaktyce infekcji pasożytniczych? Przede wszystkim o dobre wypróżnienie. Nie możemy pozwolić sobie na zaparcia, bo zaparcia powodują, że rozwija się stan zapalny, namnaża się grzyb Candida, zaburza się flora bakteryjna. No i oczywiście o florę bakteryjną zadbać powinniśmy. Też o układ odpornościowy, ale wiadomo, większość komórek układu odpornościowego znajduje się w śluzówce naszych jelit. Także dbając o jelita, też dbamy o nasz układ immunologiczny, bo jeżeli my mamy dobrą odporność i nawet jakiś tam pasożyt aż do jelit się przedostał, to po prostu nie zagości na długo, nasz układ immunologiczny z nim sobie poradzi. I dieta. Dieta jest bardzo ważna, o diecie też nieraz mówiliśmy, na co zwracamy uwagę, bo kiedy my spożywamy pokarmy, to tak naprawdę pokarm to jest pożywienie. I teraz pytanie, pożywienie dla nas, dla naszych komórek, czy pożywienie dla bakterii chorobotwórczych i pożywienie dla na przykład grzybów lub pasożytów. Jeżeli chodzi o cukier, wszyscy wiedzą, że pasożyty odżywiają się glukozą, im jest potrzebny cukier, jest tak samo potrzebny cukier, jeżeli jest jakaś grzybica, Candida na przykład, rośnie na cukrze. Jak również zwracajmy uwagę, ile spożywamy pieczywa na drożdżach, szczególnie osoby, które Candidę już mają. No to pieczywo powinny wyeliminować. I dodajemy profilaktycznie przyprawy. Ja Wam o przyprawach dzisiaj jeszcze trochę powiem, bo znalazłam dość ciekawe badania. Natomiast ogólnie na co dzień takie przyprawy jak czosnek, oregano, tymianek, goździki, które mają to działanie antypasożytnicze, dobrze, żeby były w każdej potrawie. No wszystko, co stosujemy, tak naprawdę, zobaczcie, te produkty możemy dodawać. Do herbaty, do kawy możemy dać goździki. Do innych jakichś potraw, no to jak najbardziej zioła i czosnek.